Uszanowanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. I wcale się nie myliłem. To jest zarąbista maska, ja sobie chyba ją w ogóle złożę. Ale ja wam pokażę, w jakich warunkach muszę pracować, bo to stoję w wodzie. I wydaje mi się, że nie chcielibyście mieć tego w oku. I jak widzieliście, wiele projektów, nie tylko ten, ale wiele innych projektów potrzebuje takich, że tak powiem, dostosowanych tych śrubeczek, jakiegoś tam okucia, żeby trochę bardziej pasowało, więc ja przygotowywałem takie właśnie śrubeczki. Już wam obracam kamerę, żeby pokazać też przy okazji, jak to wyszło. Śrubeczki, one są z góry kwadratowe. Wszystkie są przeszlifowane tak, żeby mieściły się na klucz 16. Teraz one będą wrzucone do czernidła. O czernidle też kiedyś zrobię odcinek. Nie o tym, o którym już robiłem odcinek, czyli o paście. To będę czernił koldoksem. Do tego będzie szła nakrętka czarna oraz podkładki czarne. Żeby to jakoś ładnie pasowało. Nakrętki również są pod klucz 16, także pasuje wszystko całkiem fajnie. Co jeszcze? Ja akurat mam już obróconą balustradę, przynajmniej to oprzęsło. Oraz chłopaki przygotowują trawnik, bo będziemy kosić szybko, żeby jak położymy to do malowania, to będzie przynajmniej można po czym chodzić, więc szybciutko ogarniają, odwalają kawał dobrej roboty. To nie wiem, czy będzie słychać, ale właśnie w ten sposób wszystkie te, nazwijmy to, problemy odkształcenia i pęknięcia naprawiam. Później wam nagram jeszcze, tam jest kilka z ostatniej, którą będziemy robić. I zobaczycie sobie przed i po, ale chyba gdzieś wrzucę zdjęcia, jak to wyglądało. To wcześniej zostało jeszcze zalane kwasem fosforowym, żeby zneutralizować całkowicie rdzę w środku, więc tutaj, że tak powiem, obaw nie ma. Dlatego jest taki biały nalot. I zamykamy. Luźniejsze kawałki gdzieś tam odpadają, ale trudno. Jest to żelazo włókniste, więc ona ma jakąś taką tendencję do rozwarstwiania się. A wiadomo, od czego może być takie pęknięcie? Obstawiam, że jeżeli to jest żelazo włókniste, to była po prostu szczelinka. Tam w jednym miejscu widać, ewentualnie pójdzie wam dogram, albo gdzieś wrzucę zdjęcia, jak mniej więcej wygląda żelazo włókniste w swojej strukturze, ale wydaje mi się, że po prostu było mikropęknięcie, do którego albo wchodziła woda i przez lata mrozów i tak dalej, po prostu to rozsadzało, aż zrobiło się takie duże. Albo w momencie chyba w 45, albo chwilę wcześniej Rosjanie spalili ratusz, to go podpalili, więc może być też tak, że po prostu od temperatury wysokiej ten ratusz, ta balustrada po prostu ucierpiała, nie? No a ja to robiłem się kamerzysty, wiecie? No, ale jak kamerzysta pozwoli kamerzysta na kamerowanie, to chodźcie, coś wam pokażę. Tutaj jak zobaczycie, jak się zbliży, bo nie wiem, czy będzie widać. Oj, nie będzie widać.
Idzie, daj pionowo bardziej tu. O. Widzicie te kreseczki, które się tu pojawiły? To są właśnie te włókna z żelaza włóknistego. A tu jest dołożony. Tu jest jeszcze kawałek po spawie. A tu jest na przykład dołożony płaskownik. Na nim już nie widać, nie? No to jest przeszlifowany właśnie. O, tu. I to jest stara część tej balustrady. I tutaj właśnie widać takie kreseczki. To na to później pójdzie jeszcze kwas fosforowy. Po to, żeby zneutralizować całkowicie rdze, która gdzieś tam zalega w środku. I później zostanie zamknięte tak jak tamten fragmencik. Jak zostanie zamknięte, to wtedy będziemy to obspawywać każdą szczelinkę. Obspawywać każdą szczelinkę tak, żeby nam tutaj zamknęło się i żebyśmy nie mieli więcej takich pęknięć. I tak oto zrobiliśmy rekonstrukcję w sumie traleczki, która była w balustradzie, była i się zmyła. A teraz nie było i będzie. I szczerze wam powiem, mamy chyba przeskok dość duży czasu, ponieważ już jest kilka dni później, kiedy ja tutaj mam już trzecią balustradę, trzecie przęsło. Tu jest czwarte, które będziemy musieli za najpóźniej jutro wstawić. Tutaj dzisiaj mi zostało tu dołożenie przedłużki. To w sumie jest jedyna rzecz, która została tutaj na tej stronie do zrobienia, znaczy na tym przęśle. Plus jest taki, że tak, pada deszcz. Ja sobie zrobiłem sobie taki foliową rynnę, bo to przynajmniej mi teraz nie pada. To co mówiłem, że już dawno, że zrobię, ale tu się mi zbiera dość sporo tego, więc muszę tu coś wymyśleć, albo taśmą wezmę tutaj też takie opaski zrobię, żeby to podnieść troszeczkę do góry, bo tu gdzieś z czegoś kapie. Jakaś tam mała dziurka jest i niestety troszeczkę mi, że tak powiem, zalewa fragment. Znaczy zalewa, kapie po prostu. Tak jak widzieliście w poprzednich ujęciach, odkuwaliśmy tutaj traleczki nowe
spadło WD-40, które się przydaje we wszystkich zadaniach. I mamy... Tu są te stare tralki, nie? A tu są nowe tralki. Doszła moja punca tutaj, tak żeby się można było zidentyfikować ze swoją robotą. Cała masa narzędzi i tak dalej na jednej deseczce. Bardzo praktycznie sobie wymyśliłem, żeby deseczkę mi tutaj. Ale mamy tutaj jedną tralkę, drugą tralkę, które były odkute specjalnie na wzór i w stylu takim jak są te tutaj. Ponieważ jak widzicie one są takie same dekoracje. Te dekory mają tak jak cała reszta. Pada oczywiście. A tam jest balustrada, która została pomalowana. Na szczęście jest pomalowana cała, więc nie ma zbyt dużego ryzyka, że coś tam zacznie się dziać. Jedno wam powiem, i to będzie w którymś odcinku, jak skończę tą balustradę, będzie taki moment. Już niedługo, mam nadzieję. Ale po tym całym ambarasie, które mam związane właśnie z tą balustradą, będzie trzeba posprzątać to wszystko. No i to zajmie trochę czasu, bo szczerze wam powiem, że jak na początku starałem się utrzymać w miarę w ryzach to, co tutaj się dzieje, tak pod koniec, tak mniej więcej w połowie, kiedy coraz bardziej zaczął gonić czas, bo na pierwszą balustradę nie dość, że zeszło dużo więcej czasu niż planowałem, z powodu tego, że było tam dużo więcej roboty niż można było sobie gdzieś tam to obliczyć, tam przewidzieć. Po drugie, czas gonił, bo zaczęło się takie przyspieszanie, bo my potrzebujemy szybciej, coś tam. To jest może temat innego odcinka, jeżeli chodzi o balustradę, ale po prostu tego czasu zaczęło coraz bardziej brakować. Chciałem wszystkie możliwe momenty, jakie mam, czy momenty, takie wszystkie możliwe ilości czasowe, które mam, przeznaczyć na pracę, a nie na siedzenie i sprzątanie. Więc pozostanie sprzątanie tego całego ambarasu, tego całego zacnego porządku i tutaj też. Zostanie mi to po prostu na chwilę później, zaraz po skończeniu balustrady. A, to już niedługo. Dobra, gadu. I tak jak mówię, ja idę do roboty. Czy nie idę do roboty, idę robić to, co lubię. Aczkolwiek trzeba to skończyć jak najszybciej. Nie ma czasu za dużo, więc jedziemy. Kawka jest. Ziup. Kawka jest. Można się napić i można popracować. Tutaj zrobiłem sobie takie małe studio już wam pokażę do czego. Tutaj zdjęcia śladu jednego z dwóch po kuli. Tu ewidentnie widać. Widać, że to ma taki okrągły kształt. I tak jak tu jest taki fragment. Tak tu przy tej to jest, tutaj jest góra tego, co pękło, co będziemy jeszcze tutaj dorabiać. I w takich oto momentach Kowal zmienia profesję na fotografa i zaczyna się bawić
fotografowanie tego, żeby była jakaś pamiątka. Fajnie by było, jakby coś zostało po takich właśnie śladach, bo a nuż widelec będzie możliwość wrzucenia czegoś takiego na jakąś tablicę informacyjną, tak żebyśmy mogli za jakiś czas, gdy ktoś z Was może odwiedzi Bierutów i będzie chciał zobaczyć tą balustradę, tak? Mam nadzieję, że będzie można wejść do góry, zobaczyć balustradę, którą Kowal z Bierutowa odnawiał, robił renowację, będzie można zobaczyć. A teraz niestety nie będę więcej nagrywał, bo mnie naprawdę goni czas, tak jak na innym miałem troszeczkę czasu. Chwilkę, że tak powiem, tak się skurczył mocno. Ale mówię, to jest temat innego odcinka. Może któregoś razu poruszymy to w jakimś odcinku. A na tą chwilę ja muszę to obspawać z jednej i z drugiej strony, przeszlifować, przeczyścić i oddajemy do firmy zewnętrznej Welżona do pomalowania. Wrzucamy ostatnią szybki szpil i jedziemy. Jutro mam nadzieję zamknąć tą balustradę. Jazda.
Uszanowanko. Jest nowy dzień. Mam nadzieję, że to jest dzień ostatni tego, co robimy tu. I już uwolnimy się troszeczkę od tego tematu. Tam już nie stoi żadne przęsło, więc mamy raczej oznakę tego, że kończymy. Przy tej ostatnim, że tak powiem, przęśle. Najważniejsze tematy. Tu mamy takie pęknięcie. Mamy zerwany, ale on jest w pełni. Zastanawiam się, jak go ogarnąć. Ale tu jest nit do poprawy. Tu jest nit do poprawy. Tu mamy jakieś takie pęknięcie. Będę się starał je chyba naczyścić. Zobaczymy, czy nie zalejemy ich po prostu troszeczkę spawem. To usunąć. Sprawdzić zawiasy. Bo je trzeba dokładnie przeczyścić, sprawdzić, czy nie mają żadnych pęknięć. Bo jak mają pęknięcia, to trzeba je zaspawać, tak jak poprzednie. Tutaj mamy pęknięcie, czy rozwarstwienie. Tu mamy brakujący nit, który trzeba dorobić. A jakieś tam drobne takie rzeczy, to trzeba po prostu poczyścić, sprawdzić. Oraz ostatnia pęknięta tralka. To są tematy najważniejsze przy tym ostatnim przęśle. Na szczęście to przęsło jest proste, nie jest powyginane, ma mało rzeczy do ogarnięcia, więc ja jestem pełen nadziei, że uda mi się to zamknąć w jeden dzień, albo przynajmniej większość rzeczy zrobi takich głównych. Jutro po prostu sobie ją obrócić, przespawać, wyczyścić i będzie robota zrobiona. Już trochę się nie mogę doczekać. No bo fajnie jest coś kończyć. Naprawdę, mam takie bardzo miłe odczucia. Oczywiście zmęczenie bierze swoje. Były takie momenty pełne ekscytacji, były momenty załamania trochę. Ale tak bywa. Może zrobimy takie podsumowanie całości już po ptokach, bo jeszcze czeka nas kilka takich drobnych prac związanych właśnie z balustradą, bo muszę na przykład zrobić szpikulce, muszę zrobić śruby, muszę zrobić nakrętki. Jest takich trochę takich drobnicy, są takie jeszcze przekątne. Prawdopodobnie uda mi się też wejść do góry na wieżę podczas montażu, bo musimy dogadać kilka rzeczy, jak je do końca spiąć ze sobą i tak dalej, więc może uda mi się jeszcze Wam nagrać u góry, jak to wygląda finalnie, jak to będzie się prezentowało. Także nie wiem, czy w tym, czy w ostatnim odcinku będziemy mieli ostatni odcinek zatytułowany Koniec balustrady w kuźni u Radka. Obstawiam, że jakość tego ujęcia będziecie mieli koszmarnie niską, choć mam nadzieję, że... I powiem tak, udało się zrealizować to, co planowałem, czyli do ustalonego terminu skończyć wszystkie przęsła. W poprzednim ujęciu skończyłem na tym, że będę zaczynał robotę przy ostatnim, czwartym przęśle. Niestety, albo stety, może nawet dobrze, że nie nagrywałem wtedy nic, bo dzięki temu udało mi się w ciągu jednego dnia, no, można powiedzieć półtora dnia, zrobić całe jedno przęsło, co jest, że tak powiem, nie lada wyczynem. Nie było przerw, nie było odpoczywania, nie było siedzenia i się obijania. Była tylko ciężka praca. Tu aktualnie, no wy tego nie widzicie, ale tutaj ja wam wrzucę na zdjęciu, bo zrobiłem chwilę wcześniej zdjęcie. Leży pomalowana ostatnia, czwarta balustrada. Jest tu, jest tam i jest jeszcze na wejściu są dwie odstawione już gotowe, wcześniej już czekały. A dlaczego tak jest ciemno? Bo ja zszedłem malować sobie tutaj tą ostatnie przęsło i wysiadł prąd. Dlatego się posiłkuję lampeczką i czołóweczką.
Została mi jeszcze jedna warstwa do pomalowania, ale to za nie wiem, godzinkę, półtorej przyjdę, bo już w tej chwili stoję. A może do tego czasu przyjdzie i prąd. Także w tych ciemnościach prawdopodobnie Was żegnam. Później już chyba mi się nie będzie chciało nic nagrywać, bo już będzie późno. No już chyba będzie albo północ, albo po północy. Także dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zostawcie to, co trzeba zostawić. Trzymajcie się. Cześć.